Cześć, witajcie w mojej Pomidorlandii. Swoją drogą zobaczcie na ognistą kometę Sofii. Jest najwyższa ze wszystkich moich pewnie pomidorów. Ale chciałam dzisiaj trochę pogadać na temat tego, jak w innych krajach prowadzi się pomidory. Bo my jesteśmy tak jakby zamkniętą kulturą naszą polską i my tylko wiemy, co się robi w Polsce. Na przykład to prowadzenie na 1, czy na 2, czy na 3 pędy. I my nie wiemy, tak jakby nie zwracamy uwagi na to, co się dzieje w innych krajach. A na przykład w Stanach Zjednoczonych oni stawiają klatki dla pomidorów, takie wysokie, wiecie, z drutu klatki i oni się nie bawią w żadne prowadzenie na 1, na 2 czy na 3 pędy, tylko po prostu nie tną tych pomidorów i te pomidory tak rosną jak takie wielkie krzaki i też mają zbiory. Ten pan już nie nagrywa, ale miał fajne testy smaku pomidorów i pokazywał całe swoje uprawy tych pomidorów właśnie w tych klatkach i wyciąga takie wielkie, wiecie, Virginia Sweets i potem testuje. No i okazuje się, że pomidor ma taki korzeń, że może utrzymać te wszystkie pędy. A na przykład w Rosji, też wam tutaj wstawię filmik, bo oglądam filmy rosyjskich kanałów także. Oni też prowadzą na kilka pędów, ale oni obrywają dużo liści i tak jakby czasami związują te wszystkie pędy razem, żeby, wiecie, trzymać to jakąś w kupie. I mają ogromne, ogromne plony na wszystkich pędach. Czyli ja nie dam się przekonać, że korzeń pomidora nie utrzymuje pędów, bo doświadczenie i filmy, które oglądają, pokazują inaczej. Mówiąc o tym, co robią Amerykanie, którzy uprawiają pomidory w klatkach i zostawiają tyle liści, mam na myśli tylko to, czy korzeń da radę utrzymać te wszystkie pędy. Nie to, że zaraza na pewno zabije, bo jest takie zakęszczenie liści, bo wiecie, klimat jest trochę inny i na pewno w niektórych Stanach Zjednoczonych jest sucho i tak nie pada jak w Polsce czy w Anglii, ale chodzi mi tylko, podaję to jako przykład, że korzeń pomidora jest w stanie wyżywić wiele pędów i niektórzy ludzie o tym nie wiedzą, że nie mogą i po prostu tak robią. No cóż. Zobaczcie ognistą kometę Sofii, jakie duże już są te pomidorki i tak wyglądają fajnie z takim czubeczkiem. I tutaj, wiecie, pomalutku zacznę obrywać po jednym liściu. I te dwa pędy tutaj są dosyć blisko, ale tam, gdzie mam taki krzak, że te pędy są oddalone od siebie, to postaram się je zbliżyć. No zobaczcie, tutaj jakie wielkie grono. Tutaj druga połowa tego samego grona. I ten pomidor sobie rośnie. A tutaj słodki karmel Sofii. Też wygląda bardzo ładnie. I tam już się zawiązały następne pomidorki. Nie wiem, czy to widać. No i co? No musimy robić teraz pielęgnację. Obrywamy takie małe wilczki. Zawijamy te pędy w koło sznurka. Czasami taki liść się tutaj, wiecie, zawinie, to wyprostowujemy tutaj te małe wilczki, obrywamy. Najlepiej to robić w rękawiczkach, dlatego że pomidory bardzo brudzą palce. O, tutaj mamy taki zawinięty liść, małe wilki do oberwania i po prostu tak prowadzimy te pomidorki. Tutaj mamy Marina Sprays pomidorek. A tutaj mamy to serce ze wzgórz euganejskich. Tam. Tutaj jest Essig Crystal. Zobaczcie, jak już one wszystkie urosły. Całkiem spory już jest. A sekret alifirowa rośnie inaczej. Zobaczcie, ma kwiatki na takich długich jakby łodyżkach. Ten to jest staśniony na takiej długiej łodydze, ale tu całe grono ma taką jakby łodygę i te wszystkie kwiatki tutaj są. I to jest właśnie sekret alifirowa.
Jeszcze nie ma żadnych zawiązanych owoców. No czekajcie, może, ale tutaj jeżeli są zawiązane, to są maleńkie. Raczej późniejsza odmiana. A dla odmiany pomarańczowe mango, apelsinowe mango jest bardzo wczesną odmianą. Zobaczcie, ma tutaj 4 zawiązane owoce i one są już takiej wielkości. Tutaj polska śliwka cioci Swallow też jest. Taki będzie miała kształt. I teraz wiecie, co drugi dzień trzeba przejść i poobrywać te małe wilczki. Znaczy nie trzeba, jak chcecie uprawiać na żywioł, to uprawiajcie na żywioł. Ale ta śliwka cioci Swallow podobno jest bardzo fajnym pomidorkiem i smacznym. Widzicie, mój nowy tunel się dobrze sprawuje. Oczekuję wielkich rezultatów właśnie z tego nowego tunelu, a to dlatego, że ziemia ma jeszcze w sobie dużo wilgoci, bo jest to pierwszy rok tego tunelu i tutaj będzie mi najłatwiej osiągnąć duże plony. Melony codziennie przychodzę, codziennie. Kiedy przychodzę, wtedy kiedy mam wolne, owijam je koło sznurków i teraz muszę podjąć decyzję, kiedy zostawić pędy boczne. Na przykład tutaj już urósł, może do takiej wysokości, że ten pęd zostawię, bo tutaj będzie się zwieszał owoc melona. A na przykład tutaj umknął mi jeden pęd boczny i idzie po ziemi. Już jest za duży w moim mniemaniu, żeby go uciąć. Ale tutaj nadal będę prowadzić pionowo. Tutaj jest titowka, a tam jest emir, a tam z tyłu jest arbuz. Papryki też się mają dobrze. To jest czerwona lesja. Tutaj jest lilac. Ktoś mi powiedział, że moim paprykom brakuje azotu. Dałam im granulowany obornik pod korzeń i wszystko, czego one potrzebują, to po prostu dojść do tego azotu w glebie, bo ja im gotowego azotu nie dam, muszą sobie znaleźć. I są ciemnozielone, nie widzę żadnych niedoborów. Temperatury już mam nadzieję, że będą teraz lepsze i te papryki sobie tutaj poradzą, bo wszędzie są już owoce i ja im nawozów sztucznych nie dam, dlatego że jeden liść jest jakiś żółty. Zobaczcie, one sobie na pewno dadzą radę. Ziemia, gleba jest żywym organizmem, zachodzi tam symbioza i tak jak mówiłam w poprzednich filmach, jeżeli damy nawóz sztuczny, to ta symbioza przestanie zachodzić, a jeżeli utrzymujemy glebę w dobrym stanie i dbamy o życie glebowe, to wtedy gleba nam się odwdzięcza i nasze wszystkie żyjątka glebowe pracują nad tym, żeby odżywić nasze warzywa. Tutaj widzicie Accordion Cherry, już są takiej wielkości. To jest multiflora, wielkie grona. Przechodzimy, potrząsamy. Przy okazji, kiedy pielęgnujemy nasz pomidor, pracujemy nad zapylaniem, zwłaszcza tych multiflor, bo one czasami mają problem, żeby się pozapylać. Moja kukurydza słodka i kukurydzę należy sadzić w grupach, w takim bloku, bo to jest roślina wiatropylna i one muszą się wzajemnie pozapylać. Zobaczcie, tutaj jest jeden właśnie taki kwiatostan złamany, ale jak go potrząsnę, to leci mnóstwo pyłku i właśnie ten kwiat musi zapylić drugi kwiat i one właśnie się tak zapylają przez wiatr, a kukurydzy powstają tutaj w takich kątach jak wilki w pomidorach. Tu wyrastają kolby kukurydzy i jeżeli ten kwiat się nie zapyli, to nie będzie kolb kukurydzy. Ktoś mnie w zeszłym roku zapytał,
czy ucinać to. Nic nie ucinać, to jest naturalny sposób zapylania. Nie wiem, czy widać ten pyłek, jak leci z wiatrem. I on po prostu, jak kukurydze są posadzone właśnie w takiej grupie, blisko siebie, one się wzajemnie zapylają. Tutaj chciałam upiększyć trochę tą brzydką siatkę i chyba w jakimś stopniu mi się udało tym groszkiem pachnącym, bo przykrywa tą właśnie brzydotę i przy okazji jak się przechodzi tutaj, co pięknie, pięknie pachnie. Poobcinałam dosłownie 2 dni temu wszystkie kwiaty, ale groszek pachnący rekompensuje to. Myśli sobie, o, muszę wytworzyć więcej kwiatów, bo nie wydałam jeszcze nasion. I produkuje mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo kwiatów. I tutaj jak właśnie tak gęsto są posadzone te groszki, no to najlepiej poucinać, pourywać te pędy czepne, bo one się mają taką tendencję owijania się wokoło kwiatu i tak jakby ten kwiat nie rośnie prosto, tylko jest taki cały pozwiązywany, na przykład jak tutaj, widzicie, przywiązuje się ten pęd czepny do naszego kwiatu i wtedy ten kwiat nie ma swobody wzrostu. Tutaj mam posadzone lwie paszcze, które już prawie kwitną. A tutaj te pomidorki. Tu mamy honeymoon, który rośnie na zewnątrz, bo testuję, czy jest odporny na zarazę. Już jest jeden zawiązany owoc, a to jest właśnie ten cukrowy gigant. I sprawdziłam, jest to odmiana wysoko rosnąca, 1,50 m, 1,70 m, więc pourywałam wszystkie wilki i przywiązuję go do palika. Tutaj mamy kilka już tych owoców zawiązanych. Zobaczcie. Jest grono, ale tych owoców jest tutaj tak dużo, także nie wiem, czy to jest naprawdę ten cukrowy gigant, bo jak jest tyle owoców i rosną tak jak koktajlówka, to niekoniecznie będą gigantyczne. Nie wiem, czy wiecie, ale w Anglii są 2 rodzaje czosnku. Jedna jest taka, jak macie w Polsce, która wytwarza kwiatostan, tak jak tu. I to jest odmiana tak zwana z twardą szyjką, hard neck, bo ma taką jakby łodygę w środku i wtedy jak rozdzielamy ząbki czosnku, to mamy taki twardy środek. Ale jest także odmiana, która nie kwitnie. I tutaj mam posadzone obie odmiany. Ta, która nie kwitnie, nazywa się softneck, czyli ona nie ma takiej twardej łodygi w środku i nie wytwarza kwiatu. I te właśnie softneck już były gotowe do zbioru, a widzę, że już te moje hardnecki już wytwarzają kwiatostany, które możemy sobie zebrać i zjeść. Są przepyszne na masełku, a po czym poznać, że ta odmiana softneck jest gotowa. Moje po prostu się położyły od wiatru i zaczęłam kopać i zobaczyłam, że już jest normalnie duża główka czosnku i zebrałam. Te 2 rodzaje czosnku tym się różnią, że ten softneck dłużej się przechowuje, a hardneck trzeba zużyć szybciej. I nie pamiętam, ale któraś z tych odmian jest bardziej mrozoodporna niż ta inna, ale u nas w ogrodniczych to właściwie można 1 czy 2 odmiany dostać. Są bardzo drogie, można zamówić przez internet, co też zrobiłam i niektóre z nich są właśnie zamówione przez internet, ale w sumie to jestem szczęśliwa, że na tej działce nie ma tej choroby, która po prostu powoduje, że główki czosnku gniją i mogę zebrać wreszcie własny czosnek, bo aromat i smak własnego czosnku to po prostu nie ma porównania z tym, co możemy kupić w sklepie w Anglii. A jeśli chodzi o ziemniaki w Anglii, to ten rząd ziemniaków jest to odmiana wczesna, Casablanca, która już jest gotowa do zbioru. Ja sadzeniaki kupuję gdzieś tak w styczniu, w lutym, potem je stawiam do skiełkowania i to po angielsku się nazywa cheating i potem je sadzę gdzieś tak pod koniec marca, zależnie od pogody. Tutaj w odstępie gdzieś 30 cm jeden sadzeniak i teraz one są już gotowe do zbioru i są po prostu przepyszne, po prostu ugotowane i potem z masełkiem i z koperkiem.
przepyszne, po prostu są słodkie i są niebo w gębie i nic takiego tutaj w sklepie się nie dostanie. Są te Jersey Royals, ale często w sklepach te młode ziemniaczki są z zeszłego roku i po prostu są przechowywane w chłodniach i to nie ma nic wspólnego ze świeżością, taką jak tutaj. Wykopię sobie ziemniaki i będę miała po kilku godzinach na obiad. To jest po prostu nie do porównania to, co ja mogę w Anglii kupić w sklepie, a to, co sobie mogę sama wyhodować. Zobaczmy, ile tu mamy ziemniaczków. Ten już kwitnie. Nie wiem, czy wiecie, ale kwiaty ziemniaka pachną delikatnie, ale ładnie pachną. No i co ja robię? Po prostu je wyciągam. Nie są tak głęboko posadzone, żebym musiała je kopać. I zobaczcie, to mi przypomina wybieranie jajek z kurnika. Ja po prostu tak otrząsam i te malutkie też biorę, bo są bardzo, bardzo słodziutkie. Zobaczcie, to jest po prostu bez porównania pychotka. To jest ten sadzeniak, możemy po tym poznać, że jest ciemniejszy, no i tego już nie jemy, bo z niego właśnie wyrosły te wszystkie łodygi. Dajemy to na kompost i nie boję się tutaj zarazy, bo jeszcze jest wcześnie. I potem tylko kopię, szukam, czy coś nie zostało tutaj w ziemi. Przeważnie coś zostaje i potem na drugi rok rośnie i to są najwcześniejsze ziemniaki w roku, tak zwani ochotnicy, bo rosną tam, gdzie chcą. I tak się zastanawiam, czy by specjalnie tak nie zrobić, zostawić coś w ziemi, a żeby wcześniej w przyszłym roku urosło. Jest takie ryzyko, że mróz może je troszkę ściąć, ale przecież to nic nie kosztuje. Możemy sobie przykryć włókniną, jeżeli zapowiadany jest przymrozek. No i obiad jest już zapewniony, przynajmniej jego część. Różowe maczki kalifornijskie. Bardziej mi się podobają niż te pomarańczowe. Posadziłam już wszystkie ogórki gruntowe przy płocie. Tutaj są odmiany F1, a po tej stronie tej trawy ozdobnej są odmiany nie F1, których jest więcej. I one także się nie zmieściły, więc są tu. I będziemy robić porównanie, jak one rosną. Ostatnia noc była zimna, było tylko 10 stopni w tunelu, ale przeżyły. I tutaj mam moje róże, a tam są różne odmiany niezwykłych odmian fasoli. Wracając do pomidorów, to tutaj mamy Black Moon, a tutaj widzicie, jaka była zimna noc w tunelu, 8,4 stopnia. Mam nadzieję, że to była ostatnia taka chłodna noc. Tutaj mamy Jarson 17. Wiem, że u Was też były chłodne noce, a teraz jest upał, podobnie jak u nas. Ktoś mnie zapytał, jak mój milioner wygląda. Ano, nie zawiązał na razie zbyt wielu owoców. Tu może jest jeden. Tu jest wilk, ale jest tutaj także kwiatek. Tutaj jest grono. No nie mam jeszcze zawiązanych owoców na milionerze. No i muszę się wziąć za uzupełnianie wody w tych właśnie doniczkach. Tu widzę, że mam mrowisko. No ale cóż, tak to bywa, bo te tunele są suche i właśnie to są moje zbiorniki na wodę, która powoli sączy się do podłoża. I to właśnie robię w tych starych tunelach. Jak zwykle zapraszam do dzielenia się w komentarzach waszymi opiniami, waszymi doświadczeniami i jaka jest wasza opinia o tym, co robią Amerykanie, a co robią Rosjanie. Czy oglądaliście jakieś ich filmy? Tu jest dowód na to, jak szybko larwy biedronki potrafią opędzlować mszyce. Pokazywałam wam tę roślinę kilka dni temu przy okazji
kiedy mówiłam o owadach drapieżnych i o tym, co robię, a czego nie robię w ogrodzie, że nie opryskuję na mszyce. I cała ta łodyga była pokryta czarnymi mszycami, ale przyszły biedronki. To jest larwa biedronki. I ja to je tutaj zostawiłam właśnie, żeby zobaczyć, co się stanie. I zobaczcie, została 1/3 mszyc, jeszcze dzień i 2 i te larwy biedronek nie będą tu miały co jeść. Tu widzicie jedną biedronkę w akcji, larwę biedronki, która je mszyce. Zobaczcie, 2. Czekajcie, złapię ostrość. Zobaczcie, to się właśnie dzieje. Jeżeli nie ingerujemy, nie pryskamy na mszyce, to one stają się śniadaniem, obiadem i kolacją larw biedronek. Pozdrawiam, cześć.